Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam na kolejnym filmie w sobotę. Co tam u was? Jak tam u was? Słuchajcie, DeLonghi dynamika od widza z Polski, nie pamiętam skąd. Generalnie diagnozujemy, sprawdzamy. A co tu się dzieje? No to już wam pokazuję. Allgemeine Störung. Także wszystko jasne. Zapraszam na kolejną naprawę. Słuchajcie, pytacie mnie o to czasem, no ale odpowiem, bo rzadkie te pytania, ale się zdarzają. Jak to zrobić, co tu zrobić, jak mam taki napis i nie wiem o co chodzi? Słuchajcie, no w dzisiejszych czasach prosta sprawa. Bierzemy sobie Googlusia. Macie tutaj taką opcję jak tłumacz. Ogólne zaburzenie. Zawsze mnie bawią te tłumaczenia Google'a. Ogólne zaburzenie, czyli w tym ekspresie mamy usterkę pod tytułem alarm ogólny. Co to powoduje? Spróbujmy to sprawdzić. Słuchajcie, standardowa procedura. Nic tutaj nie wymyślimy mądrzejszego jak rozkręcenie tego ekspresu. Mamy pierwszą usterkę, słuchajcie. Zaginiona, czy to w transporcie, czy się przykleiła gdzieś. To jest standard. Te nóżki gumowe, jak postawicie na jakimś takim dobrze wyczyszczonym blacie, świeżo po czyszczeniu, to no one giną, tak przyklejają się do blatu. Dobra, podstawowa usterka usunięta. Rozkręcamy. 5 wkrętów z tyłu. Security Torx, przypominam. T10, o ile dobrze pamiętam, ale nie wiem. Też mnie o to pytacie. Trzeba się dostać do obu stron ekspresu. No ale żeby to zrobić... Chodź tu do mnie. Żeby to zrobić, to musimy się pozbyć wkrętów. DeLonghi dynamika, jeden z najpopularniejszych w tej chwili ekspresów. Sporo ich robimy, ale to nie znaczy, że są jakieś złe. Jeszcze jedna. Bardzo popularny ekspres, teraz wyszedł nowy model, także dzięki grupie na Facebooku nawet ja się dowiedziałem. Wykastrowany, może to złe słowo, wykastrowany, zaraz wam powiem o co chodzi. On kosztuje około 2000, to też jest DeLonghi dynamika. Nie ma, już wam pokazuję, nie ma, tutaj jest praktycznie pusto w tym modelu, o którym mówię. Nie ma tej grzałki, jest jeden elektrozawór. Jedna grzałka nam służy zarówno do spieniania mleka, jak i do kawy. Fajna opcja generalnie, za 2000 ekspres. No dobra, ale co tu się dzieje? Błąd ogólny z reguły wskazuje nam na problem z którymś z czujników NTC, a mamy je tu dwa. No bo są dwie grzałki, czujnik NTC, czyli czujnik temperatury, czujnik rezystancyjny. Sorry, to jest takie cudo. Jestem przygotowany. Najprostsza metoda diagnostyczna, bo o to również pytacie. Wypinamy jeden z czujników. Wyplećmy przewody. Zacznijmy od górnego. Tu go sobie luzujemy. Bierzemy nowy. Na razie tak na sucho, słuchajcie. To jest najprostsza metoda zdiagnozowania, z którym czujnikiem jest problem, bo oczywiście to nie musi być problem z czujnikiem. Ale no z doświadczenia powiem wam, że najczęściej tak właśnie jest. I zamiast niego wpinamy sprawny, nowy. Nie przejmujcie się, że różnią się przewody. Ja kupuję te czujniki najdłuższe, jakie można kupić, jeśli chodzi o przewód, bo o czym mowa? O tym mowa, że tu jest biało-czarny, a tu są dwa w oplocie. To jest tylko przewód, czujnik jest taki sam. Kupuję najdłuższe, ponieważ one mi uniwersalnie pasują do wszystkich ekspresów. Wpinamy. Niech on sobie tu wisi. Ten drugi, żeby nam tutaj niczego nie dotykał. I odpalamy maszynę. Odpalamy maszynę. Maszyna DeLonghi dynamika, data 2018 rok, czyli 5 lat. Problem nie zniknął, jak widzicie, więc wyłączamy go. Wyciągamy wtyczkę.
takim razie zamieniamy miejscami, czyli ten, który tu był, wpinamy, wypinamy ten poniżej i analogicznie powtarzamy sytuację, czyli do widoku dla Was, do prądu i power. No i teraz zgaduję, ponieważ trochę niemieckiego kiedyś się uczyłem, że Wassertank einsetzen. Włóż pojemnik na wodę. Słuchajcie, to włóżmy pojemnik na wodę. Czy on bez wody mi się pozwoli włączyć? Wyłączmy go. Ausschaltung läuft. Bitte warten. Proszę czekać, bitte warten. Chyba Ausschaltung to jest wyłączanie, słuchajcie. Dzisiaj, drogie dzieci, uczymy się niemieckiego. Czytać umiem płynnie po niemiecku, prawie że płynnie, ale niekoniecznie ze zrozumieniem, słuchajcie. Dobra, czyli mamy ustalone, że to z tych dwóch tutaj jest dolny, zabijcie mnie. Nigdy nie pamiętam, który jest który, ale jak to sprawdzić? No bardzo prosto, słuchajcie. Idziemy sobie po przewodzie, idziemy sobie po przewodzie, idziemy sobie po przewodzie dalej, idziemy sobie po przewodzie i teraz ja jeszcze nie wiem, wy też nie. Jeśli to jest od grzałki tej głównego bojlera do parzenia kawy, to mamy więcej roboty. Jeśli jest od grzałki pary, którą i tak będziemy wyciągać, bo robimy tu przegląd, trzeba wymienić te kulejące uszczelniacze grzałki, które i tak prędzej czy później zaczną cieknąć. No i mamy szczęście w nieszczęściu, bo jak widać to jest ten czujnik, czyli od razu go stąd pozbywamy się tej trytki. Uwaga! Nawet nie wystrzeliła. Padają, słuchajcie, te czujniki NTC. Padają te czujniki NTC. Nie jest to jakiś tam, nie można powiedzieć, że to jest zmora tych ekspresów, ale to nie tylko w tych DeLonghi zdarza się, że ulega uszkodzeniu. Zaraz go przemierzymy z ciekawości, ale najpierw go wydostańmy, czyli musimy wszystkie trytki wyciąć, nie tnąc jednocześnie przewodów. Od razu patrzymy, czy nic się tu nie dzieje, a coś już tutaj się lekko działo, tak mi się wydaje, bo tu są już jakieś takie ślady jakby zacieków. No tak jak mówię, to zawsze wymieniamy profilaktycznie, bo tu w większości dynamik, jakie do nas trafiają, pojawia się problem przecieku. I tak jak mówię, można nasadką, a można tą śrubeczkę, nakręteczkę tak naprawdę poluzować palcami, kombinerkami, przesypać, co ja gadam, przekręcić, wykręcić i ściągamy czujnik razem z ramką. Tak to wygląda, słuchajcie. No wygląda dobrze, no co tu ma się zepsuć, jak to jest tylko tłoczek. Tu jeszcze ważne, mam na palcu w tej chwili podkładka kontrująca, bo to wibracje, pamiętajcie, to się może luzować. No i teraz co, słuchajcie, ekspres na chwilę na bok.
Nie robię tego eksperymentu normalnie, ale w ramach badawczych weźmy miernik, obierzmy sobie ten stary czujnik z izolacji, czyli wy trochę bliżej, może nie aż tak bardzo, żebym mógł pokazać wam miernik. Ściągamy izolację. W ogóle wszystkim polecam. Ja mam akurat jakiejś firmy Hegert, ale widziałem kilka różnych rodzajów. Ściągaczka do izolacji z regulacją, słuchajcie, rewelacja, rewelacja. Sama dopasowuje się do przewodów. To nie jest żadna reklama, ale jak to kupiłem z 1,5 roku temu, może rok, to miałem takie, jak ja mogłem bez tego żyć. Także naprawdę, jeśli macie do czynienia z lutowaniem, z przewodami, widzicie, cyk pyk i mamy izolację ściągniętą. Trochę tu porządku, bo jak zwykle zapanował chaos. 115 kΩ, o ile dobrze pamiętam, ma czujnik w temperaturze pokojowej, czyli tam w okolicach 25 stopni. 20-25. No to zobaczmy, ten, który wyjęliśmy z ekspresu. 1. I teraz weź, człowieku, uceluj. Halo. Dwie godziny później. A co, on jest open line? Ciekawe, to jeszcze. Ale numer, takiego przypadku nie miałem. Jeszcze wiecie, bo to mogę słabo go dotykać tutaj. No open line. No to wjedźmy w nowy. Tutaj będzie prościej. No widzicie, no 111 kΩ, tak? Kiloomy. Czyli jest ok. No w każdym razie nie miało prawa to działać. No bo nie miało prawa to działać. Pamiętajcie, że do czujników NTC potrzebna jest wam jakakolwiek najprostsza pasta. To nie musi być pasta do procesorów, pasta termoprzewodząca. Ja mam jakąś Thermalic Conductive Silicon Paste. Po polsku też jest, firmy. No nie wiem, zobaczcie, ja akurat gdzieś kupiłem takie wiadro tej pasty, to mi wystarczy. Nie wiem na ile. Ona nawet tu ma jakieś parametry, możecie sobie spojrzeć, jak mi się uda to wyostrzyć, ale już mniejszymi literkami to się tego nie dało napisać. Biała pasta silikonowa, w zupełności do takich zastosowań wystarczy. To nie procesor, więc tutaj nie ma większej potrzeby stosowania jakichś drogich past. To są też temperatury niezbyt wysokie. Słuchajcie, mamy grzałkę na wierzchu. Można ją od razu obejrzeć. Data na grzałce 24 listopada 2017 rok, bo są też datowane te grzałki. Tutaj jest data, już nie będę jej wam bardziej zbliżał. Żeby wymienić końcówki, zacznijmy od górnej, trzeba zdjąć te białe plastiki. To są takie zaciski, które jak tu widzicie, on trzyma tą końcówkę, żeby jej nie wywaliło ciśnienie.
spięte. Tak to ma wyglądać, słuchajcie. Wkładamy grzałkę. I teraz przyszła pora na czujnik. Na czujnik, czyli na ten element. Coś tu jest w ogóle jakieś poprute, ten oplot, nieważne. Nakładamy pastę, słuchajcie. Może jeszcze trochę. Tu nie ma co przesadzać, ale też nie ma co dawać za mało. Niech to ma dobry styk. Krateczka montażowa, nam idzie blaszka montażowa. Ja będę zaraz cały w tej paście, ale to jest w moim przypadku normalne. Ona nam idzie tak. Czyli słuchajcie, zakładamy czujniczek. Wkładamy go tu. Pasta nam to przyłapie, zadziała trochę jak klej. No i teraz słuchajcie, podkładka kontrująca. Nie wkładajcie jeszcze tej zewnętrznej warstwy, zewnętrznej osłony, bo musimy przepleść przewody. Czyli dokręcamy. Dociągamy nasadką albo kombinerkami. Przy takiej nakrętce nie ma to tutaj większego znaczenia, bo to są 2 obroty. I słuchajcie, teraz jak mamy założony czujnik, przymierzamy sobie, przeplatamy go przez osłonę grzałki tą zewnętrzną. Tu mamy grzałkę ułożoną, tu mamy wszystkie przewody, muszą być ładnie ułożone. Góry na razie nie przypinam, bo muszę tam jeszcze włożyć wężyk, więc zapinam dół, zapinam środek, górę sobie zostawiam luzem. No i teraz co? I teraz woda, aby uzupełnić grzałkę, i to powtórzę dla osób, które nie widziały poprzednich filmów. Uzupełniamy wodę w grzałce, ponieważ grzałka może nam się nagrzać punktowo i termiki, zabezpieczenia termiczne nie wyłapią tego, że ona się już gdzieś tutaj przegrzewa i poleci wam dym z grzałki. Robimy mu zastrzyk. Uzupełniamy wodę w grzałce powoli, niech powietrze, można postukać, niech powietrze ma czas. No właśnie, bo jak tak polejecie, to będziemy zaraz osuszać to, co polałem. Trzeba to nalewać powoli. Nic się tu nie dzieje, ja to zaraz przedmucham. Zastrzyk dla ekspresu. Ponieważ tu jest zatkane, więc wiecie, powietrze musi ujść do góry. Więc trzeba to robić powoli, można stukać, wtedy te bąbelki powietrza wyskoczą. No jak widzicie, trochę już tej wody tam weszło. Pompujemy dalej. Stuko puko, dobra, jest czubato. Od razu BHP, chowamy igłę i ten wężyk idzie nam centralnie do górnej końcówki. Tylko teraz, żeby włożyć zawleczkę, czy tu jest wszystko ok? Tu jest wszystko ok. Ja sobie przekręcę. Sprawdzamy. Wygląda dobrze, wygląda dobrze. Muszę sobie tu wyjąć jeszcze, żeby włożyć zawleczkę. Muszę sobie wypiąć na chwilę, słuchajcie, ten plastik jeszcze trzymający to, bo widzę, że mi tu nie wejdzie. A? Przekręcę sobie, żeby było mi łatwiej. Wkładamy wężyk, słuchajcie. Można mu pomóc trochę wkrętem, śrubko wkrętem. Zawleczka. Wkładamy zawleczkę. No tu niestety wam zasłaniam, ale tu jakby odwracamy procedurę. Można wziąć pensetkę, wtedy nie musicie się tak aż bardzo tutaj dłubać.
Wkładamy, zapinamy, zapinamy i teraz oczywiście sprawdzamy, czy nie są poprzycinane przewody, bo to ważne. To sobie na razie rzućmy dalej. Tu wszystko wygląda dobrze, więc wpinamy od razu w prowadnicę. Może trochę was tutaj przysunę. W prowadnicę wężyk. Teraz wszystko układamy. To mamy dalej. No i słuchajcie, na ten moment trzeba to przetestować, czy po ruszaniu tych końcówek czegoś nie rozszczelniliśmy, czegoś nie uszkodziliśmy. A potem bierzemy się za dalszą część przeglądu, czyli wymianę pozostałych o-ringów, więc na razie zepnijmy to w całość, zaraz to przedmucham, żeby osuszyć. Tu ten przewód jako tako na razie sobie ułóżmy. Wpinamy. Ponieważ ekspres w ogóle się nie uruchamiał przez błąd czujnika, błąd ogólny, no to teraz dopiero jesteśmy w stanie posprawdzać całość tego ekspresu, jak on działa. Czy nie wywala alarmu ogólnego? No nie, Wassertank einsetzen, czyli obstawiam, włóż zbiornik wody. Filtr klienta zawsze wyciągam, słuchajcie, bo nie wiemy, jaki to jest filtr. Na koniec, no, może inaczej powiem. Filtr zawsze wyciągam, ponieważ spójrzcie na kratki tego filtra, no nie wygląda to dobrze, nie? Pytanie, ile on ma, ale co chciałem powiedzieć, filtr zawsze wyciągam, bo właśnie nie wiemy, ile ten filtr ma, czy on jest nowy, czy on jest stary, czy on jest dobry. Jeśli wygląda dobrze, to na koniec go wkładam do ekspresu i sprawdzam. Teraz ważna rzecz, słuchajcie, tu trzeba obserwować. No dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem, patrzymy. Grzałka na plan pierwszy, bo tu mogą się pojawiać wycieki, tu się może coś złego dziać, więc woda nalana. Ekspres, może najpierw jeszcze wam pokażę, co na ekranie. Odpala się, wracamy na bok i obserwujemy, mając tutaj palec na przycisku do odcięcia zasilania, można też na wtyczce. Słyszę ciche bzyczenie którejś z cewek. Na razie jest wszystko ok. Grzałka jest nieprzykręcona, ale się trzyma. Tu jest zaczepiona. Wszystko wygląda ok, ale słuchajcie, na razie nie używaliśmy grzałki pary. Aufheizvorgang bitte warten. Trwa nagrzewanie. Pokażę wam. Zaraz zmienimy ten język. Potem ewentualnie, jeśli klient sobie życzy, zmienimy mu na niemiecki. Ale nie kojarzę, rozmawialiśmy raczej po polsku, więc nie wiem, nie znam historii ustawień tego języka. No i teraz obserwujemy te dwa punkty, tak? Ten i ten. Na razie nic się nie dzieje. Mam też nieodparte wrażenie, że ta grzałka nie grzeje, chociaż chyba robi się tu ciepło. No słuchajcie, jest zimna. Jest zimna. Nie zrobiłem tego od razu. Na szczęście nic nie mamy jeszcze wkręcone. Być może, że popaliły się termiki. Włączamy test. Z prądu wyłączony. Mamy jeden termik. Nie widzę, co robię, słuchajcie. Łapiemy go z jednej strony. No i już słyszymy, że nie działa. A drugi? I drugi też nie działa. Czyli jeszcze są popalone termiki. Należało to sprawdzić od razu, ale oczywiście założyłem, że tylko jest problem w czujniku temperatury, a prawdopodobnie, prowadząc teraz, słuchajcie, dochodzenie, prawdopodobnie uszkodził się czujnik temperatury, czujnik NTC, ten. No i przegrzał grzałkę i postrzelały termiki. Termiki mamy. Wymianę termików już widzieliście. Trzeba włączyć zawsze, nawet nowe termiki, sprawdzajcie. Słychać.
I słychać. Działa. Słuchajcie. Wyciągamy grzałkę. No zimna, nie da się ukryć. Jedna śrubka, druga śrubka, podmieniam termiki i sprawdzamy. Słuchajcie, wymienione, jeszcze je sprawdziłem, wyciągnięte, no oba są spalone. Czy to są dobre w ogóle termiki? 318 stopni dobre. Więc pora znowu przetestować ekspres. Oba termiki założone, przyłapałem tym razem już na jeden wkręt. Jakby odczyniając czary, że teraz to zadziała. No i co, słuchajcie. Spróbujmy to odpalić. Bywa niestety w DeLonghi dynamikach, że problem jest ze sterowaniem grzałką i może się okazać, że zaraz ta grzałka się przegrzeje i nam spali te termiki. No ale to, żeby to kontrolować, tu mamy wszystko podpięte, tu jest wszystko ok. Spróbujemy sobie tutaj włożyć termometr. Chociaż to ryzykowna zabawa, ale gdzieś go tutaj tak, żeby nie dotknął termików, żeby nie zrobić zwarcia. Spróbujmy go gdzieś tu wcisnąć. Może tu. Niczego nie dotyka, ale przy wibracjach ekspresu może dotknąć. Może tak. 25 stopni, nie wiem czy to widzicie. Teraz widać. Ja jeszcze sprawdzę, czy niczego ta sonda tutaj nie dotyka. Może nawet ją trochę cofnę. Oczywiście to nie będzie takie genialne wskazanie, jakiego bym sobie życzył, no ale odpalamy. Ekspres ruszył, jak słychać. No i obserwujmy, czy on nagrzeje tą grzałkę. Tutaj woda leci, ciepła, nawet gorąca. 27, widzicie, rośnie temperatura. Ewidentnie. Obserwujmy. Słychać, że grzałka się odparowuje. Pytanie, czy nie przekroczy jakiejś tam temperatury, która spowoduje spalenie termików. No jak widzicie, dymi się. Czyli coś jest nie tak. Dajmy jej teraz ostygnąć. Tu się jeszcze nic nie dzieje. Grzałka była lekko mokra. Na razie to w większości jest para, nie dym, bo nie czuć. No ale widzicie, ona się grubo przegrzewa. Pytanie, czy zagrzała się punktowo, czy jest problem ze sterowaniem w ekspresie. Podejście numer 2, słuchajcie, bo mi to wygląda na problem sterowania elektroniki. No ale dajmy mu szansę. Odpalmy go na chwilę. Spróbujemy. Nie no, grzeje się ta grzałka, słuchajcie, tym razem to już na pewno jest dym. No nie da się ukryć, spójrzcie. Tak, tu się ugrzewa grzałka, zobaczcie, ona ma 140 stopni w tym punkcie. 158, 170, więc pomyślcie, co tam się wewnątrz dzieje. Słuchajcie, popalone termiki. No, ten film jest już długi, więc słuchajcie, będzie część druga, mam nadzieję. Witam w innym dniu, witam. Słuchajcie, i tu nastąpił koniec tej naprawy, miała być część druga, gdzie poinformowałem klienta o wszystkich problemach tego ekspresu i o kosztach naprawy. I zaczęła się ciekawa historia, nawiązując do tytułu tego filmu. Otóż cena okazała się zbyt wysoka. Usłyszałem, że klient naprawi sobie to, żebym to zapakował, że on to sobie naprawi w piwnicy z kolegą elektronikiem. Okej. Te płyty generalnie mają takie problemy, tam następuje jakieś zwarcie, następuje problem ze sterowaniem. Nie pierwszy taki DeLonghi i pewnie niestety nie ostatni. I zaczęła się dyskusja, gdzie zostałem posądzony o naciąganie, bo mówiłem, że 400 zł to będzie kosztowało. Ja to zawsze zwracam wam uwagę. Przez telefon nie diagnozuję ekspresu. Ja mogę rzucić jakąś kwotą, ale to jest zgadywanka. Kwotę konkretną podaję zawsze po obejrzeniu ekspresu. Takim jak tu widzieliście, to nie wiem ile wyjdzie ten materiał, ale to była około godzina surowego materiału diagnostyki. Miał być zrobiony przegląd, miała być wymieniona elektronika, oba termiki,
czujnik NTC grzałki. No i zaczęła się głupia dyskusja, zaczęło się obwinianie, posądzanie mnie, że ja naciągam, że ja chcę jakiś biznes nie wiadomo jaki zrobić. Ja słuchajcie, nie mam nic do ukrycia, dlatego ten film postanowiłem pokazać. Także pozdrawiam klienta, ekspres już dawno jest odesłany. U klienta został nowy czujnik NTC, ponieważ stary przeciąłem, więc został tak jak był pierwotnie, w teorii przynajmniej sprawny, bo nie wiem czy tamten był sprawny, bo był spalony. Zostawiłem jeden termik sprawny, drugi termik uszkodzony, żeby klient nie odpalił tego ekspresu, bo zaczęłaby się ta grzałka palić po prostu. Oba te termiki były uszkodzone, więc stratny byłem tylko jeden termik i czujnik i godzinę roboty plus parę obelg. Także słuchajcie, takie sytuacje się zdarzają. Ja generalnie zajmuję się serwisem i ja nie zrobię biznesu na oszukaniu klienta na 400 zł. To nie o to chodzi, słuchajcie. Tyle. Mam SMS-y. Klient jeszcze mi mówił, że mnie nagrywa. Powiedziałem mu, że super, no nic w tej rozmowie takiego nie padło, tylko nagrywanie osób bez ich wiedzy jest chyba troszeczkę niezgodne z prawem, ale zapominałem już o tym. Macie, zobaczcie, jak diagnozuje się DeLonghi, jaki występuje w tym DeLonghi problem z tą elektroniką. Czarno na białym na tym filmie. Przypominam o partnerze kanału Naprawiaj, nie wyrzucaj, nord.pl, tutaj linki jak zwykle. No i co? I tyle, słuchajcie. No ludzie są różni, z takimi rzeczami też my jako serwisy, i to nie mówię tylko o serwisie ekspresów, musimy się niestety wspierać, spotykać. Jak to zawsze powtarzam, jak chcesz troszeczkę dowiedzieć się o siebie, zacznij pracować w usługach. Tyle z mojej strony, słuchajcie, kanał Coffee Doctor, zostawcie suba, zostawcie lajka, powiedzcie co sądzicie o takich akcjach, bo te akcje się zdarzają, nie jest to jakiś taki, nie jest to proza życia serwisanta, ale nie jest to też rzadkość jakaś bardzo. Kliknijcie łapkę w górę, wszystkie linki w opisie, link do grupy na Facebooku w opisie. Przypominam o live'ie urodzinowym już za trochę ponad tydzień, 2 października, godzina 18. Zajrzyjcie do partnera kanału, kanał Coffee Doctor. Mówił do Was Bartek. Miłej soboty życzę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.